Cześć Wam, z tej strony Rafał Barans, szukając przygody.pl i dzisiaj zapraszam Was do najbardziej ekskluzywnego resortu w Dumaguete. W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem Wam resort, w którym płaci się około 500 zł za noc. Dlatego ten filmik zrobił, powiedzmy, trochę burzę komentarzy na internecie. Dlatego dzisiaj zabieram Was do najdroższego resortu w okolicy Dumaguete, gdzie pokój kosztuje od 1200 do 1500 zł za noc. Darwin to miejscowość oddalona o około 18 km od Dumaguete. Żeby się tutaj dostać, trzeba pierwsze dolecieć do Manili albo Cebu, a następnie dostać się bezpośrednim lotem do Dumaguete. Jeżeli już będziecie w Dumaguete, wtedy z lotniska, to jest tylko 18 km, można się dostać taksówką czy busem, czy też można zadzwonić do resortu i oni Was odbiorą i przywiozą bezpośrednio do resortu. Darwin ma też ten swój wielki plus, że jest bardzo blisko Apo Island, więc jeżeli marzycie o idealnym nurkowaniu z żółwiami czy w ogrodach kolorowych, to jest idealne miejsce na to. Atmosphere Resort, bo o nim mowa, jest całkowicie prywatnym resortem, czyli tak naprawdę nie możecie sobie wejść tak prosto z ulicy bez bookingu tutaj do środka. Nie możecie tutaj wejść, zamówić sobie piwa czy kawy i posiedzieć sobie w tym resorcie. Tutaj trzeba mieć tylko i wyłącznie booking albo mieć umówione nurkowanie albo coś innego, jakieś inne zajęcia, żeby ochrona Was w ogóle wpuściła do środka. Więc pamiętajcie o tym, że tak nie przyjedziecie sobie po prostu do Dumaguete i zobaczcie sobie ten resort od środka, jak on wygląda. Słuchajcie, powiem Wam tylko tyle. Chodzę w tym miejscu, w tym resorcie od około 20 minut i uważam, że to miejsce jest po prostu rewelacyjne. Cały resort wyłożony jest trawą, jak dosłownie na polu golfowym, co jest niespotykaną rzeczą tak naprawdę na Filipinach, bo tutaj problemy są z trawą, a tutaj jest po prostu trawa jak na polu golfowym. No normalnie można grać w golfa na tych, na tych alejkach. Okej, idziemy zobaczyć pierwszy pokój. Premium Room. Zapraszam Was na wycieczkę. Słuchajcie, zobaczcie ten pokój. Jestem w szoku, dosłownie. Pokój jest ogromny, z wielkim łóżkiem, dużym telewizorem, nawet sofami do siedzenia. Oczywiście pełny barek, lodówka, kawa, winko. Super. Klimatyzacja cicha, 2 wiatraki, ale najlepsze w tym wszystkim jest to, jak wygląda łazienka. Zapraszam Was do łazienki. Przeszklona kabina. Ubikacja z otwartym niebem i z własnym ogródkiem. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie i uwierzcie mi, no, jest warte swojej ceny. Jak podróżuję po różnych resortach, różnych miejscach, to naprawdę to wygląda rewelacyjnie. Jestem w szoku. Bardzo, bardzo mi się podoba. Teraz jesteśmy w pokoju rodzinnym. To jest praktycznie taka sama zabudowa jak ten apartament, który widzieliście wcześniej, natomiast tutaj zamiast sofy są dodane 2 łóżka dla dzieciaków czy dla kogoś innego, kto jak chce spać. Cały rodzinny pokój oczywiście jest troszeczkę droższy niż te apartamenty, natomiast tutaj więcej osób może po prostu przenocować. Oczywiście ten sam typ łazienki, który mi się naprawdę mega podoba, czyli otwarta, wielka przestrzeń. Tak naprawdę ta łazienka jest 2 razy większa niż mój dom, w którym mieszkałem na Sykichorze, więc robi naprawdę pozytywne wrażenie. No i zobaczcie, ten pokój jest po prostu rewelacyjny. A najważniejsze w tym resorcie jest to, że jest ta taka cisza, po prostu tutaj się nic nie dzieje. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie naprawdę odpocząć od miasta, od wszystkiego innego, no to to jest idealne miejsce.
Bardzo mi się to podoba, że resort jest zamknięty, że tylko i wyłącznie wstęp mają osoby, które mają wykupiony tutaj nocleg, bo nie ma takich wiele miejsc na Filipinach, przynajmniej w tym rejonie. Zawsze są jacyś goście z zewnątrz, którzy hałasują, kąpią się w basenie czy coś innego. Tutaj tylko i wyłącznie są goście, którzy nocują w tym, więc nie ma możliwości przyjść z zewnątrz i na przykład popływać sobie w basenie, co jest ogromnym plusem, uwierzcie mi, naprawdę teraz to doceniam. A teraz zapraszam Was do apartamentu. Zobaczcie na to. Salon, kuchnia, oczywiście telewizor, to jest standard wszędzie. Pełnowymiarowa lodówka, gaz, czy tak naprawdę można sobie samemu gotować, ale kto by sobie samemu gotował, jeżeli wykupiłby taki apartament? No dobra. I teraz przechodzimy do sypialni. Wielka sypialnia. Osobna garderoba. I oczywiście to, co zawsze robi największe wrażenie, takie pozytywne, łazienka. A do łazienki się dostajemy tym korytarzem, a tutaj jest szyba, gdzie widać łazienkę. I tutaj jest łazienka. To, co mi się bardzo podoba, to właśnie szyba z widokiem na pokój, czyli może się tak naprawdę kąpać, jak ktoś może sobie leżeć w łóżku i Ciebie obserwować. Ale oczywiście można to zasłonić. Rewelacja. Ten design, te detale, strasznie mi się podoba to, że oczywiście właściciel jest obcokrajowcem, ale bardzo mi się podoba to dbanie o te detale. Zwróćcie uwagę nawet na to, specjalne kamienie wysypane tutaj. Dbanie o detale. Naprawdę to robi ogromną różnicę, jeżeli śpicie w hotelu. Albo w takim resorcie jak właśnie ten. Oczywiście osobna klimatyzacja w każdym pomieszczeniu. O, i wreszcie ktoś coś pomyślał. Czyli dbanie o środowisko. Zwróćcie uwagę na to. Nie wspomniałem Wam wcześniej, ale ten resort, czytałem na ich stronie, bardzo jest zaangażowany w ochronę środowiska na Filipinach, czyli zero plastików, segregacja śmieci, tak jak widzicie, to jest bardzo dobra opcja. Strasznie mi się to podoba. No i oczywiście przed każdym domkiem jest taras. Sofy i widok na pole golfowe. Oczywiście żartuję, to nie jest pole golfowe. To jest właśnie dbanie o takie detale, jak na przykład trawa, rośliny. I na koniec naszej wycieczki po pokojach chciałbym Wam jeszcze pokazać podstawowy pokój, czyli standard room dla tego resortu. Oczywiście standard room dla tego resortu nie może być normalny, tylko musi być high-endowy. Zobaczcie, jak to wygląda. Czyli duże łóżko, oczywiście pełny bar, zmywak, ubikacja i to, co jest wszędzie, czyli zawsze shower na zewnątrz. Tutaj. Wszędzie jest zielono, wszędzie jest pięknie. Naprawdę mega mi się tutaj podoba. I to, co jest też ważne, co nie zawsze jest w pokojach, czyli biurko. Naprawdę ludzie podróżują, przeważnie gdzieś potrzebują laptopa postawić i w podstawowych resortach tego nie ma, no, albo nie zawsze jest. No oczywiście czasami są biurka, czasami ich nie ma, ale tutaj wszędzie są te biurka, tutaj wszędzie można pracować i to jest naprawdę też kolejny plus tego resortu. Atmosphere Resort to nie tylko resort. Tutaj tak samo jest centrum jogi, stretchingu czy innych zajęć, które odbywają się codziennie rano dla klientów tego resortu. Naprawdę to jest bardzo miłe, jeżeli jesteście w resorcie i nagle rano, codziennie o 7 czy 8 możecie sobie wstać i iść na jogę czy na zajęcia dla dzieci. To jest też naprawdę unikatowe, jeżeli chodzi o tego typu resorty. Strasznie mi się to podoba i naprawdę polecam coś takiego. Jestem obecnie w domku na drzewie, to znaczy to jest tak zwany tree house. Jest na samej plaży,
jest jakby powiedzmy 3-4 metry nad poziomem morza i to jest miejsce dla relaksu, dla jogi. Tutaj się odbywają zajęcia codziennie rano. Wygląda to bajecznie, czyli cała konstrukcja bambusowa albo drewniana, bez gwoździ, naturalnie łączona. Jakieś 7 na 7 metrów albo i nawet więcej. Cudo. Widok na morze, rewelacja. Ogromnym plusem też tego resortu jest fakt, że mają dwa odrębne baseny. Czyli jeden taki jakby basen cichy, gdzie jest dla gości, którzy chcą się po prostu zamoczyć w wodzie, zrelaksować w ciszy i spokoju. I po drugiej stronie restauracji, gdzie jest osobny teren, jest drugi basen. To jest basen różnej głębokości, czyli już odpowiedni dla dzieci, gdzie może być hałas, gdzie może być wrzask dzieciaków, więc jeden basen, z jednego basenu nie słychać drugiego, co jest idealnym rozwiązaniem, jeżeli chcecie się zrelaksować, bo no jednak dzieciaki zawsze powodują trochę hałasu, innych różnych zawirowań w okolicy, więc fajnie jest, że właśnie to jest osobno oddzielone. No, chyba pierwszy raz się z tym spotykam, że właśnie są dwa osobne baseny, gdzie dzieciaki mogą się kąpać, bawić, a osobny basen do tego, żeby się zrelaksować, wyciszyć. Pokazałem Wam pokoje, więc teraz przyszedł czas na omówienie cen tych pokoi. Oczywiście, tak jak wspomniałem na samym początku, ten resort nie należy do tanich. To jest jeden z droższych resortów tutaj w okolicy Dumaguete i chyba w tej stronie Negros. I ceny tutaj zaczynają się od 1400 do 1700 zł za nocleg. Tak, to jest w polskich złotych 1700 zł, może być nawet i za nocleg. Natomiast jeżeli wejdziecie sobie na Booking, czy Agodę, czy inne systemy rezerwacji, wpiszecie sobie Atmosphere Resort, najprawdopodobniej uda Wam się też znaleźć w low seasonie ceny, gdzie one już są powiedzmy o 20-30% niższe, przynajmniej tak z tego, co ja sprawdzałem. Te ceny, które Wam podałem, to są ceny z cennika, który jest dostępny tutaj w resorcie i no i tak te ceny wyglądają. Wiem, że zdajecie sobie sprawę z tego, że oczywiście to nie są ceny dla przykładowego Kowalskiego, bo no, wielu ludzi nie stać po prostu na to, żeby zapłacić 1500 zł za jedną noc. Mówimy tutaj o dwutygodniowych wakacjach. Natomiast chciałem Wam pokazać ten resort, bo on po prostu wygląda rewelacyjnie. Ceny są wysokie, ale to jest cena, którą się płaci za jakość tego po prostu miejsca. Wiem, że też będziecie pisać w komentarzach, że no po co coś takiego pokazuje, że jak są resorty dużo tańsze. Oczywiście, że są, ale ja chciałem Wam pokazać ten najdroższy, jak wygląda ta klasa najwyższa tutaj resortów na Filipinach. Więc mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek i jak coś, to zapraszam do następnego. Staram się publikować co kilka dni, więc subskrybujcie kanał. Pozdrawiam.